Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Shiroda's Fusion 360 Tips and Tricks. Nie przedłużając, w dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować nową strategię dostępną w Fusion 360 w zakładce Manufacture. Jest to strategia wykańczająca 3D Debour. Ta strategia dostępna jest w Machining Extension, czyli trzeba mieć dokupiony dodatek do Fusiona 360. No i może właśnie ta strategia będzie jednym z powodów, dla którego Państwo się na ten dodatek zdecydujecie. Do czego ta strategia służy? Służy ona do wykończenia na samym końcu obróbki ostrych krawędzi naszego detalu. Czasem się tak zdarza, że na koniec obróbki gdzieś tutaj na ostrych krawędziach pozostają jakieś pozostałości materiału, które chcielibyśmy usunąć. I właśnie świetnie sprawdzi się do tego strategia Debour, która automatycznie rozpozna nam takie ostre naroża i puści nam narzędzie po takim narożu, które usunie wszelkie pozostałości materiału. Więc teraz jak taką strategię zrobić? Ja tutaj w bardzo prosty sposób przygotowałem sobie detal, który został jakby cały naddatek materiału został usunięty. No i mamy de facto wykończony detal, który chcielibyśmy wykończyć tą obróbką Debour. Wchodzimy sobie. No i teraz świeci nam się narzędzie na czerwono, jest to frez płaski Fi16. Sztuczka polega na tym, że jakby frezy płaskie są, można za ich pomocą również tą obróbkę obsługiwać, z tym, że musielibyśmy tutaj włączyć obróbkę pięcioosiową, tak żeby te krawędzie detalu narzędzie mogło obrabiać za pomocą boku narzędzia, tak trochę jak w obróbce Swarf. My w tym przypadku zaczniemy sobie od tego, że w narzędziu wybierzemy sobie nawiertak. Select. OK. Narzędzie dalej świeci się na czerwono, tak jakby Fusion nie chciał tego narzędzia zaakceptować. Dlaczego? W zakładce Multi-Axis musimy tutaj włączyć opcję Cut at Fixed Point. Chodzi o to, że nasz nawiertak, prawda, ma tutaj tą krawędź skrawającą. I teraz ta opcja, którą zaraz będziemy ustawiać, będzie determinowała, w którym miejscu tej krawędzi będziemy chcieli, żeby narzędzie skrawało, tak? Tutaj gdzieś będzie 0, tu będzie 100, a my pewnie chcielibyśmy na przykład w środku, tak? Więc ustawimy sobie tutaj idealnie 50% tych zębów naszego narzędzia. Co dalej? Dalej, tak jak ja zawsze zachęcam wszystkich na szkoleniach, że jeżeli włączamy jakąś strategię i nie jesteśmy pewni, jak ona działa, to ustawmy wszystko tak, żeby Fusion już na nas nie krzyczał, czyli żeby się ta po prostu jakaś ścieżka wygenerowała i kliknijmy sobie OK i zobaczmy, co się stanie. OK. Proszę zobaczyć, że Fusion rozpoznał sobie krawędzie zewnętrzne modelu i wygenerował pojedyncze przejścia w celu właśnie wykończenia tych krawędzi. Jak zrobię sobie Simulate, zwolnię trochę tą symulację, OK, klikniemy. No to oczywiście te odjazdy moglibyśmy tam dostosować i tak dalej, ale widzimy, co się tutaj dzieje. OK. To, co Państwo na pewno zauważyliście, no to tutaj mamy niewywiercony otwór, a już gdzieś tutaj ten nasz nawiertak się zagłębił, więc chcielibyśmy jakoś to poprawić. Z drugiej strony tutaj jest niewywiercony otwór i ten nawiertak w niego nie próbował wjeżdżać, nie próbował nam obrabiać tej krawędzi. No to odpowiedzmy sobie na kilka pytań, dlaczego, tak? Odpowiemy sobie też na pytanie, dlaczego ta krawędź tutaj wygląda tak, a nie inaczej. Wchodzimy w edycję tej operacji i pierwsze pytanie, na które sobie odpowiemy, dlaczego tutaj się nie zagłębiliśmy. Dlatego, że operacja Debour domyślnie ma tutaj włączoną opcję Shaft and Holder z ustawieniami odpowiednich clearance'ów. Czyli inaczej rzecz biorąc, w obróbce trzyosiowej, a taką mamy w tej chwili włączoną, narzędzie nie było w stanie dostać się tutaj do tej krawędzi, bo w momencie, gdyby spróbowało, no to doszłoby do kolizji oprawki narzędziowej prawdopodobnie tutaj z detalem. Po drugie, generalnie my w ogóle tych otworów byśmy chcieli nie obrabiać. Dlatego w zakładce Geometria tutaj Edges to Debour mamy jako automatycznie, czyli właśnie wszystkie, do których
program uzna, że ma dostęp, będzie próbował się do nich dostać. Ale możemy tutaj coś takiego zrobić jak exclude, the edges to exclude, tak? Czyli które byśmy chcieli wyłączyć. Powiedzmy, że ja nie chciałbym generować przejść dla tych krawędzi. Klikam sobie OK. No i w tej chwili widzę już, że zostało to wygenerowane w odpowiedni sposób z pominięciem tych krawędzi. Co dalej? W zakładce Passes jesteśmy w stanie sterować tym, co powstanie nam tutaj na tej krawędzi w ramach naszych działań. W tej chwili domyślnie chcemy jakby te krawędzie fazować, ale możemy je też zaokrąglać. Do tego za chwilkę przejdziemy. Add Shape. Możemy użyć opcji Constant Width i Constant Height. I w naszym modelu, który jest taki trzyosiowy, to nie ma specjalnego znaczenia, bo Constant Width po prostu spowoduje, że nasza faza będzie cały czas o stałej szerokości. Constant Height steruje odległością jakby narzędzia od konturu. I tutaj będziemy mieli taką różnicę, że jeżeli ten kontur zmieniałby się nam na wysokości Z, to przy opcji Constant Width ta faza powinna cały czas być tej samej szerokości. Przy Constant Height ta faska będzie zależała od tego, jak materiał będzie się układał względem naszego narzędzia. Jaki ta faska ma mieć wymiar, tak? Domyślnie 0,2 mm. Ja troszeczkę to zwiększę, żeby było 1 mm, żeby było więcej widać na symulacji. Jeszcze raz wchodzimy w symulator, wyłączę tutaj widok modelu, no i proszę zobaczyć, że tutaj już filtr pokazuje, że mamy ten detal sfazowany. OK. Co dalej? No, moglibyśmy tą operację zrobić również za pomocą freza kulowego jakiegoś. Mamy tutaj jakąś kulę Fi 5 mm, wybiorę ją sobie i znowuż narzędzie świeci się na czerwono. Nie wiem dlaczego, kliknę OK. Dostaję komunikat, że nie jestem w stanie tego zrobić przy tych ustawieniach na maszynie trzyosiowej. Chodzi tutaj o to, że musimy wyłączyć akurat w tym przypadku tą opcję Cut at Fixed Point, żeby kula mogła się dostosować sama do tego, co ma zrobić. W zakładce Passes teraz możemy przejść na filet tej samej wielkości, 1 mm i możemy to zrobić więcej niż jednym przejściu, tak? Czyli number of stepovers, zróbmy sobie na przykład 4. OK. I klikam OK. Dobrze. Tutaj, prócz tego, że program domyślnie, ja trochę przyspieszę, żeby się już wygenerowało, bo to dosyć specyficznie wygląda. Tutaj, prócz tego, że program rozpoznał krawędzie, które są, że tak powiem, poziome, rozpoznał też krawędzie pionowe. Tak, tylko nie zrobił ich na całej głębokości, no ze względu znowuż na długość narzędzia. Gdyby chciał zjechać niżej, no to spowodowałoby nam to już kolizję. Jak sobie popatrzymy w takim widoku od boku, no to widzimy, że ta krawędź rzeczywiście została zaokrąglona. Oczywiście im więcej tych steboverów, kroków sobie wygenerujemy, tym to zaokrąglenie będzie ładniejsze. OK. Co jeżeli chcielibyśmy jednak również te krawędzie pionowe, opcja A, wykluczyć, opcja B zrobić na całej długości, tak? Pierwsza opcja wykluczenia, no nic prostszego, tak jak poprzednio, możemy po prostu daną krawędź kliknąć i ona będzie zaliczała się do tych krawędzi wykluczonych. Dobra, idąc dalej, teraz spróbujemy sobie wymusić na programie tak, żeby całe te krawędzie zostały obrobione, a nie tylko do jakiejś głębokości. W tym celu musimy włączyć tutaj programowi możliwość pracy w 5 osiach, no bo znowuż, jeżeli chcemy uniknąć kolizji, no to musimy mieć możliwość program odchylenia tego narzędzia w którymś kierunku. I tutaj mamy na przykład primary mode, tilt to z axis, czyli będziemy odginać oś narzędzia w stosunku do osi Z i preferowany kąt, powiedzmy 30 stopni sobie ustawimy. Jak kliknę OK,
to chwilkę poczekamy, wygeneruje nam się ścieżka. OK. No, na razie wygląda to dosyć dziwnie, ale pierwsza rzecz do zauważenia, ta krawędź została pominięta przez to, że ją sobie doklikaliśmy. Po drugie, ewidentnie tutaj głębiej zostały zrobione te krawędzie pionowe, no bo ta krawędź w całości będzie obrobiona. No ale tutaj widzimy, że coś jest nie tak. Zobaczmy sobie co. Symulacja. Mamy włączone punkty na ścieżce, no i znajdźmy sobie tu ostatni punkt skrawający tej ścieżki. Prawdopodobnie tutaj odległość bezpieczeństwa pomiędzy holderem a modelem jest troszkę za duża. Dwie opcje. Albo możemy troszeczkę zmniejszyć kąt odgięcia narzędzia, ewentualnie możemy tutaj zmniejszyć troszeczkę tą odległość bezpieczeństwa. No i ostatnia rzecz, no raczej nie chcemy tutaj tych krawędzi od spodu obrabiać, tak? Więc najprościej, żeby tutaj program nie generował nam takich głupot, to po prostu podnieść powierzchnię dolnej obróbki lekko. Czyli robimy sobie, albo wykluczyć też te krawędzie, tak? Bo z drugiej strony na przykład chcielibyśmy, żeby te naroża były obrobione do samego dołu, czyli może sobie je wykluczymy. Edytuj. Pierwsza sprawa. Holder clearance zmienimy sobie na 1 mm. Druga sprawa, wykluczymy sobie tutaj te krawędzie od dołu detalu. Klikam OK. I proszę zobaczyć, że w tej chwili uzyskałem mniej więcej to, co chciałem. Oczywiście z trochę kosmicznymi dojezdami, ale to też jesteśmy w stanie opanować w zakładce Linking. Przesymulujmy sobie te ścieżki, może tutaj w trybie tail i już bez punktów, troszkę wolniej. OK. Tu jest jeszcze taka sytuacja, nad którą możemy spróbować powalczyć, to znaczy takie trochę niedostępne naroże. Jest też tutaj specjalna funkcjonalność, którą jesteśmy w stanie wywołać. Zakładka Passes, Unreachable Corners, tak? Czyli niedostępne naroża. W tej chwili mamy nic nie robić, a możemy zrobić, żeby to obrabiało z pętlą i zobaczmy, czy teraz wygeneruje nam się tutaj w narożu troszkę inna ścieżka. OK. Proszę zobaczyć tutaj te pętelki, które powstały. Czyli program spróbuje czubkiem narzędzia obrobić tutaj te naroża w taki sposób, żeby one również były obrobione. Widzę, że generalnie tutaj w tym miejscu mamy z tym problem, więc jeszcze raz simulate i przyspieszymy trochę. O, teraz były te obroty. No i widzimy, że również teraz to narzędzie tyle, ile mogło się tam wepchało w to naroże. W dzisiejszym wideo to by było wszystko. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego Państwo nie robicie. Za tydzień zajmiemy się kolejną nową strategią dostępną w Fusion 360. Do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.